Siemka, ja jestem Adacho i ostatnio wrzuciłem wam obszerny odcinek z analizą postaci, które można byłoby określić postaciami zmarnowanymi. Wśród tej listy znalazł się również Shin, którego obserwujemy tutaj na ostatniej stronie, no można powiedzieć ostatniego odcinka, bo to nawet nie jest ostatni rozdział mangi Dragon Ball New Hope, bo po prostu wyszła druga część tego rozdziału, ale zastanawiam się, czy Shin w tej mandze będzie miał większą rolę niż w oryginalnej historii. Jest tutaj ku temu okazja, też ze względu na to, że autor mangi Dragon Ball New Hope mam wrażenie, że ma bardzo duże zrozumienie świata Dragon Balla i często też odpowiada swoją mangą na pytania, być może pretensje, albo jakieś niespełnione fantazje fanów Dragon Balla. Tak się składa, że jesteśmy w alternatywnej wersji Majin Buu Sagi. Future Gohan cofnął się. Zresztą nie będę wam całej historii skracał. Jesteśmy na Tenkaichi Budokai. Przed chwilą mieliśmy walkę Kirano i Belzebuba. Kirano jest uczniem Chiaotsu. Wygrał tę walkę, ale rozdział zakończyliśmy tą sceną, w której Shin pyta Gohana, co on ma na myśli, mówiąc, że jest jakaś twoja linia czasowa. No wiadomo, że linia czasowa, jakby tworzenie innych linii czasowych, ingerowanie w przyszłość, w podróże czasowe to jest wielkie przestępstwo w świecie Dragon Balla, także zobaczmy, jak to będzie wyglądać dalej, czy Shin będzie tutaj miał jakiś wielki wpływ na tę historię, czy będzie to po prostu taka alternatywna wersja Majin Buu Sagi, że będziemy mieli podobny przebieg wydarzeń, ale z innymi postaciami, no bo wiemy, że zamiast Yamu i Spopowicza jest Mike'u Dyson, czyli Mike Tyson i Gregor McConnor, bodajże on się nazywa, czy jakoś tak, generalnie dwójka wojowników znanych na ziemi, którzy zostali przejęci przez Babidiego. Nie wiem, o czym mówisz, mówi Goten. Nie mówiłem do ciebie, Goten. Gohan, dobrze pamiętam twoje imię? Mógłbyś powiedzieć mi więcej? Zajmij się swoimi sprawami. Nie mamy ci nic do powiedzenia, mówi Goten, który ma tutaj w ogóle jakieś rajbany, wow. Nie pamiętam, żeby Gohan w oryginalnej sadze miał takie pilotki. To bardzo proste, nie jestem z tej rzeczywistości. Przybyłem z przyszłości, oddalonej o 20 lat. Użyłem machiny czasu, żeby przybyć tutaj. Ja już widziałem tyle w Dragon Ballu po prostu. Dla Gohana to jest chleb codzienny. Jesteś głupi czy co? Czemu opowiadasz mu o swojej historii życia? Nie wiem, nie chciałem nic powiedzieć na ten temat, ale nie mogłem się kontrolować. O, Shin go zmusił do tego, żeby on to powiedział? To niemożliwe, mówi Kibito. A niech to. Wczoraj ludzie ledwo chodzą, a dzisiaj już podróżują w czasie. Sytuacja jest naprawdę poważna, mówi Shin. Ci śmiertelnicy popełnili jedną z najbardziej karalnych zbrodni w historii kosmosu, kurwa, mówi Kibito. Zaraz będziemy mieli Kibito Blacka, który mówi, że śmiertelnicy są tylko do wyrzucenia. Musimy ich zamknąć w więzieniu albo w jakiejś izolatce, muszą być aresztowani. Nic nie zrobisz, Kibito. Naprawdę masz zamiar pozbyć się jednego zasobu, który pozwoli nam zlokalizować Babidiego? Nie zapomniałeś o naszych priorytetach? To jasne, że musimy rozwiązać ten problem podróży w czasie. Ale naszym priorytetem pozostaje Babidi. Jeśli Babidiemu się uda, nie będzie żadnego wszechświata, którego moglibyśmy chronić. Masz rację. Przepraszam, mistrzu, mówi Kibito. Kibito? Ej, tutaj mamy wątek też, który został poruszony oryginalnie w Dragon Ballu Super. Kibito być może jest gościem, który nie lubi śmiertelników. Może on jest Goku Blackiem. Zresztą pamiętajmy, że w mandze Dragon Ball Super, już ostatnio o tym kilkukrotnie wspominałem, bo była akurat okazja, chwilę po tym jak Trunks pokonał Daburę i zapobiegł odrodzeniu Majin Buu, obudzeniu Majin Buu, Goku Black już tam się pojawił, więc Kibito i Goku Black mogliby się tak naprawdę zobaczyć, spotkać. Kto wie, może autor pójdzie w tym kierunku w tej mandze. Ej, dziwnie się zachowujecie. Co jest z waszą dwójką? Wszystko jest w porządku, prawda, Kibito? Tak, mistrzu. W międzyczasie Mike Tyson klepie Videl, która w ogóle ma taką, a nie, no fryzurkę ma niby taką znajomą, ale bardziej tu wygląda jak Yamcha. Nie wiem dlaczego ta fryzura nie przypomina Videl, tylko bardziej Yamcha, no ale okej. Videl jest masakrowana przez Mike'a Tysona. Gohan niestety nie był w stanie tego zauważyć. To nie jest w ogóle Gohan, który jest partnerem tej Videl, bo Gohan wiadomo, że ma Videl w swojej linii czasowej. Videl, wszystko w porządku? Może chcesz przestać walczyć? Nie poddam się! Ej, wystarczy! Wykrzykuje Gohan. To prawda, że jesteś twarda jak na dziewczynę. Ale jesteś tylko frajerem, tak jak twój tata. A ty, nie dość, że jesteś gruby i brzydki, jesteś również kupą gówna. Nie masz żadnej wartości, Dyson. Dyson przecież to są te odkurzacze. Ale Videl tutaj disuje odkurzacze. Stul pysk! Wow! Videl sobie całkiem dobrze radzi. Wbija łokieć w brzuch Majka, kolankuje go w brodę, ale przecież mieliśmy chyba nawet scenę, w której Videl kopnęła go, z Popowicza oczywiście w oryginale, skręcając mu kark, potem on sobie go nastawił, więc być może będziemy mieli tutaj podobną sytuację. Mike'u Dyson upada na ziemię. O, ja pierdziu! Videl wysyła Dysona na ziemię poprzez wspaniałą kombinację! Wykrzykuje konferencjer. Ale Dyson wstaje. Niemożliwe. Jest nieśmiertelny, czy co?
Nie martw się, będziemy się dobrze bawić razem, oznajmia Dyson. No i niestety sytuacja... Czy on ma w ogóle tutaj brodę? Czy to jest kopnięcie? Wydaje mi się, że on ma brodę. Tak to jest narysowane, jakby miał brodę. Jakkolwiek Videl dobrze by sobie nie radziła w tej historii, myślę, że jesteśmy wszyscy świadomi tego, jak to się musi skończyć, ze względu na to, że o właśnie, Gohan musi się wściec. Musimy zatrzymać tę walkę. No i Gohan się wścieka. Ten drań zapłaci za to. Kto to do mnie przybiegł, co? Zobaczmy, czy historia tutaj potoczy się tak samo jak w oryginale. Hej, co robisz, Gohan? Uspokój się! Nie, Videl jest poważnie zraniona, zatrzymam tę walkę. On też może się zmieniać w Super Saiyanina? Co za moc! Może być nawet silniejszy niż Goten, myśli sobie Shin. Rozumiem twoją złość, ale nie możesz interweniować w tę walkę. Przez to będzie wyeliminowana z turnieju. Nie obchodzi mnie to. Zdrowie Videl jest ważniejsze. Możemy pomóc twojej przyjaciółce, oznajmia Shin, który teraz nagle ma olbrzymie czoło! Lotnisko Chopina w Warszawie. Co masz na myśli? Wytłumacz. Jesteśmy w stanie uzdrowić twoją przyjaciółkę. W zamian będziemy potrzebować twojej pomocy. Co? Naszej Kuba, to krzesło może tak... Czemu to krzesło tak skrzypi? Ktoś chce to krzesło? Oddam za darmo. Nie ma to jak stary, dobry taboret. Tak, będziesz musiał zgodzić się na użyczenie swojej energii. Jeśli naprawdę jesteście w stanie ją uleczyć, akceptuję waszą ofertę. Co ty, Gohan, co ty wygadujesz? Nie możesz tego zaakceptować. Nie mamy pojęcia, kim są ci ludzie. Protestuje Goten, który póki co jest bardzo sceptycznie nastawiony do dwóch kosmitów. Jeden ma różową skórę, drugi ma zieloną, lewitują, są ubrani w jakieś szaty. Future Gohan oczywiście nie przybył z czasów po Majin Buu Sadze, więc on oczywiście ich nie zna, więc nie wie, że oni są dobrzy tak naprawdę. Nie zna tej historii. Jeszcze Future Gohan nie doszedł do tego momentu w Dragon Ballu Z. Przestań się wygłupiać, Dyson! Nagle wykrzykuje Gregor McConnor. Ona nie jest częścią naszej misji. Wyrzuć ją za ring. To okropne. Ludzie na trybunach zasłaniają sobie oczy. Pójdę po nią. Mam nadzieję, że dotrzymacie swojego słowa. Oczywiście, oznajmia Shin. Zajmę się Videl. Nagle Gohan wybiega. Konferencjer jest zdziwiony. Tak, dobrze, w porządku. A gdzie jest Herkules w tym wszystkim? Na pewno nie chcesz jej zabrać do medycznej drużyny? Sam ją zabiorę do szpitala. Dobrze, będziemy mieli 15 minut przerwy przed twoją walką. Dyson, zapłacisz za to! Ej, oryginalnie Gohan też się odgrażał z Popowiczowi, ale w gruncie rzeczy nigdy nie walczyli ze sobą, bo z Popowicza i Yamu zabili Dabura i Babidi, prawda? Przed wejściem do statku. Więc może w tej wersji dostaniemy walkę Gohan z Popowicz. To by było, co? W zasadzie to byłaby walka kaszlącego niemowlaka z wodorową bombą, no ale generalnie można byłoby zobaczyć taką scenę, nawet jeśli miałaby trwać 2 strony. Zabieram ją do szpitala. Kibito poleci z tobą i zajmie się twoją przyjaciółką, oznajmia Shin. Dzięki. Za mną. A to po co ją zabierali do szpitala, skoro Kibito mógł ją uleczyć po prostu na miejscu, nie? Patrzcie, leży na łóżku, ludzie się już nią tam zajmują, a Kibito podchodzi, kładzie rękę, uzdrowiona. Nie może mnie zobaczyć. A, bo by się zakochała. Ale nie w tym Gohanie, co trzeba, tak? No dobra, Videl jest uleczona. Ha? Jak to jest możliwe? Ej, ty jesteś tym, który mnie uleczył, prawda? Tak, to prawda. A teraz muszę iść. Zaraz moja walka. Twoja przyjaciółka jest uleczona. Teraz oczekujemy od ciebie, żebyś dotrzymał swojej części umowy. Okej, wspominaliście, że będziecie potrzebować naszej energii. Dlaczego? Podczas twojej walki z Kibito chciałbym, żeby Gohan użył swojej pełnej mocy, zmieniając się w Super Saiyanina. Co? Skąd masz wiedzę na temat Super Saiyanina? Czy to nie jest tak, że przed chwilą... Chociaż nie no, zmienili się, więc wiedzą, że coś takiego istnieje, ale nie mieli do końca prawa wiedzieć, jak to się nazywa. Oglądaliśmy was, jak trenujecie. Co? Jesteście szpiegami? Dlaczego? No i Shin tutaj tłumaczy, kim są tak naprawdę Dyson i Gregor, no nie? Że służą złemu czarownikowi, że chcą zabrać energię. Śledziliśmy go przez całe lata po wszechświecie, ale nie wiedzieliśmy, gdzie on jest, więc w końcu trafił na ziemię, bla bla bla, no wiadomo o co chodzi tutaj. To jest jakby to samo, co mieliśmy w Majin Buu Sadze. Gohan domyśla się, jak wygląda dalsza część planu, że musi pozwolić ukraść swoją energię. Goten oczywiście protestuje. Co to za nonsens? Jakie macie dowody na to? Nawet jeśli wasza naciągana historia jest prawdziwa, co macie zamiar z tym zrobić? Obniż swój głos, śmiertelniku, nie wiesz do kogo gadasz. Wystarczy, Kibito. Goten ma rację. Poprosiliśmy ich o bardzo dużą przysługę, bez nawet przedstawienia się poprawnie. Obok mnie stoi Kibito, mój oddany asystent. Służy mi wiele lat. A jeśli chodzi o mnie, jestem Kaioshinem. Ostatecznym bogiem kreacji i strażnikiem tego wszechświata. Mówcie mi na Harę. W Dragon Ball Daima jedyne co zrobię to oswobodzę Panzi z obroży. What? Crazy shit! Wykrzykuje Gohan. Tak naprawdę tego nie powiedział, ale po jego twarzy można zauważyć, że jest zdziwiony.
Kaioshin-sama? Bóg wszystkich Kajów? O, to rzadkie, że śmiertelnik jest świadomy mojej egzystencji. Studiowałem wiele na ten temat, kiedy byłem w zaświatach. Znalazłem informacje o twojej egzystencji i twojej roli, ale nigdy nie miałem okazji cię spotkać. Nawet Kajów nie spotkałem. O, okej, czyli wiesz, kim jestem. W takim razie rozumiesz, że prośba, którą wystosowałem, nie jest żadnym trikiem. Oczywiście, panie Kaioshinie. To będzie honor, że będę mógł pomóc. A Goten oczywiście nie czytał. A jak to się mówi? Głupi nawet nie wie, że jest głupi. No bo jest głupi. Goten nie ma wiedzy na temat Kaiosina, więc nie uznaje jego pozycji. Ej. Gadasz, że jesteś jakimś tam ostatecznym bogiem, ta? Strażnikiem wszechświata. Nie określam siebie w ten sposób ze względu na swoją dumę, Goten. Doglądałem balansu kosmosu długo zanim ludzkość się narodziła. Doglądałeś balansu nad kosmosem, tak? W takim razie, gdzie byłeś, jak Cell zniszczył nasz wszechświat i zabił miliardy ludzkich istnień? Dowiedziałem się o Cellu kilka lat po tym, jak pojawił się na Ziemi. Ale wiedz o tym, że nie jest broszką bogów interweniować w sprawy waszego świata. Takie zagrożenia, jak chociażby Cell, wynikają z wolnej woli ludzi. Obserwujesz chaos w imię wolnej woli? Co to znaczy w takim razie dla ciebie być Bogiem? Bycie Bogiem, Gotenie, nie polega na dominacji. Jestem strażnikiem delikatnego balansu między kreacją a zniszczeniem. Ten wszechświat jest olbrzymi. Moją rolą nie jest interweniować w każdym lokalnym nieporządku, żeby zapewnić jakiś porządek w kosmosie. Jednakże, pomimo tego, że Cell był silny, jego akcje nigdy nie stanowiły zagrożenia dla tkanki całego wszechświata. Wiem, że to trudne, co mówi pan Kaioshin, ale to prawda. Takie są zasady wszechświata. Mówi Gohan, który oczywiście więcej studiował, więc wie, jak działa kaioshinowanie i tak dalej. A Goten tutaj ze względu na swoją błogą nieświadomość oskarża Kaioshina za to, że Dr. Giro stworzył Cella. No jejku. No dobrze, panie i panowie, dobre wieści na temat Videl. Już 15 minut minęło, ale już doszła do siebie i jest, jest w pełni uzdrowiona. Tak naprawdę udawała, to było WW. Okej, dobra, bo są tutaj pewnie fani WWE, którzy powiedzą, że to nie jest udawane. Okej, scenariusz może jest, ale obrażenia, kontuzje i tak dalej są prawdziwe. Zwracam honor, nie oglądam, ale wiem, że są osoby, które są na to wyczulone. Mimo wszystko to było tylko i wyłącznie WWE. Oni udawali. Videl nie odniosła żadnych obrażeń. To był ketchup. W końcu zobaczę mojego kochanka, mówi Chichi. No dobra, panie Kibito, niech pan powie, co pan chce zobaczyć. Włącz Super Saiyanina. Zrozumiałem. Błagam, niech będzie tutaj kwestia tego, czy chce zobaczyć Super Saiyanina transcendentnego, czy może zadowoli się zwykłym. A, włączył Super Saiyanina zwykłego, ale mamy ładną scenę transformacji. Gohan tutaj jak pięknie wygląda. Jak on się nazywał? Sharpner? Ten kolega ze szkoły? On... Nie. To nie jest Sharpner. Ten Sharpner to był taki z blond włosami zaczesanymi. To są ludzie, którzy brali udział w turnieju. Przetransformował się. Jest złotym wojownikiem. Takim jak ten na Cell Games. Co za moc! O, jest i Kibi... Jak on się nazywał? Kibi... Kirano, okej. Wow, o co chodzi? Cały się świeci. Gohan jest super... Gohan jest Super Saiyanem. Dokładnie. Zwruszające. Co on robi? Mówiłam mu, żeby się nie transformował. Moja bariera nie wytrzyma. A, bo Bulma zrobiła barierę. Okej, faktycznie. Był ten wątek poruszony w ostatnim rozdziale. Dobra, zacznie się. Nie podoba mi się twój plan. Jeśli mój brat będzie w niebezpieczeństwie, będę interweniował. Nie musisz się martwić. Kibito jest w stanie uleczyć każdą ranę. Ta moc, to on! Mówi Gregor McConnor, widząc jak na jego urządzeniu wskazówka robi helikopter! Okej, co teraz? Teraz czekamy. Ale będzie zajebista walka, nie będą stać i czekać. Wojownicy tego czarnoksiężnika zaraz się pojawią. No i się pojawili. Let's go, Dyson! Ty, co jest? Czemu Gohan nie zrozum... Aha, okej, czekaj. On chyba jednego chce uderzyć, bo ten drugi ma tylko wskazówkę. Więc on Dysona nokautuje, a może Gregorowi pozwoli się dziabnąć, tak? Ostrzegałem cię, Dyson. Co się stało? To nie jest to, na co się umawialiśmy. Haha, dobra robota, Gohan. Zasłużył na to. A ty na co czekasz? Przyszedłeś tutaj, żeby ukraść moją energię, prawda? W takim razie, śmiało! Patrzcie, Gregor McConnor wbija mu to urządzenie, ten czajnik w brzuch.
Faktycznie tutaj mamy kwestię tego, że uderzył Dysona, ale ciekawie, no bo w sumie on nie był do niczego potrzebny. On był po to, żeby przytrzymać Gohana, a nie ma potrzeby przytrzymywania Gohana, bo on się daje. Wow, jest prawie pełne. Gohan wraca do bazowej formy, jest kompletnie wycieńczony. Wystarczy, powstrzymam go. Nie, to jeszcze nie koniec, mówi Shin. Nie obchodzi mnie to, w tym tempie zabiję Gohana. Stop! Goten! Shin próbuje powstrzymać Gotena, czy będzie w stanie to zrobić? Tak, telekinezą opuszcza Gotena na ziemię. Przepraszam, Goten, ale nie pozwolę ci ryzykować zniszczeniem naszej misji. Nie martw się, niedługo cię uwolnię. Przestań natychmiast! Co się dzieje? Czemu McConnor wkroczył na ring? Czemu Grzegorz McConnor wkroczył na ring? A, to było łatwiejsze niż myślałem, mówi Gregor McConnor. Patrzcie, ale jego kolega jest kompletnie niedysponowany i sam leci. Goten wstaje. Gohan! Goten rzuca się do swojego brata. Szybko, pomóżcie mu, ma problemy z oddychaniem. Kibito się nim zajmie. Ja polecę za Grzegorzem. Twoja pomoc, Goten, byłaby mile widziana, ale zrozumiem, jeśli odmówisz. I Shin rusza w podróż. Shin jest tutaj bardzo, zresztą tak jak na początku Majin Buu Sagi, bardzo zdecydowany, zdeterminowany i nie patrzy w ogóle na boki, na innych. Robi to, co ma robić. Krok po kroczku podąża za kolejnymi punktami swojego planu. To mi się podoba. Jeśli masz zamiar dołączyć do pana Kaioshina, nie ociągaj się. Jego kij jest niewykrywalna dla śmiertelników. Okej, liczę na ciebie, że uleczysz Gohana i dołączysz do nas, mówi Goten do Kibito, zrzucając swój strój. Czy ja dostałem właśnie followka na Kiku, tylko że nie wiadomo dlaczego ten alert przestał alertować? Dziękuję za followka. Faktycznie, Ernest VV4 54 sekundy temu dał mi followka. Dziękuję bardzo, Ernest. Goten rzuca strój klauna i rzuca się w pościg za Shinem. Kibito w tym czasie leczy Gohana. Goten i Kaioshin już polecieli? Tak. Musimy za nimi lecieć, oznajmia Kibito. A Videl w tej historii nie mam, no bo ona tak naprawdę nie może poznać tej wersji Gohana, bo się nie zakocha w swoim. Pan Babidi będzie zadowolony. Ciekawe, co mi da. Parasol. Nie pytaj gdzie. Shin! O, cieszę się, że cię widzę. Z twoją pomocą może nam się udać. Jeśli Ziemia jest w zagrożeniu, moją odpowiedzialnością jest ochronić ją. Powiedz mi więcej na temat tego czarnoksiężnika i tego, jaki ma cel. No dobra. Od początku wszechświata, od początku czasu istniała, czyli mamy tutaj wersję, która jest wspomniana w wywiadzie Toriyamy. Nie Buu został stworzony przez Bibidiego, ani przez Marbę, po prostu mamy Buu, który istnieje od początku wszechświata. Jest to pierwotna moc narodzona razem ze wszechświatem. Nie miała ani formy, ani świadomości, jedynie potrzebę balansu kreacji poprzez zniszczenie. Ale pewnego dnia potężny czarnoksiężnik o imieniu Bibidi odkrył tę moc i ukrytą w niej siłę. Używając zakazanego czaru, zrobił coś, co wydawało się niemożliwe. Zapieczętował tę kosmiczną moc w środku żyjącego ciała. W ten sposób narodził się Majin Buu. Nie kreacja, ale uosobienie wściekłości wszechświata, gniewu wszechświata. Jednostka, która nie ma ani świadomości, ani nie ma rozumu, ani nie zna limitów, jedynie zna chaos i zniszczenie. Kilka lat zajęło mu zniszczenie całego wszechświata. Czy ten Majin Buu naprawdę jest aż tak silny? Jest prawdziwym potworem. W tym czasie było nas 5 Kaioshinów. Wszyscy byliśmy w stanie pokonać Freezę jednym uderzeniem, ale zabił 4. A, no i tutaj mamy dokładnie to samo, co Shin mówił oryginalnie, też o Freezie, prawda? Był tak potężny, że Bibidi nie był w stanie go kontrolować. Kiedy Buu potrzebował odpocząć, Bibidi zapieczętował go w kokonie. Rozumiem, czyli jest niebezpieczny. Co stało się dalej? Pyta Goten. Po tym jak został zapieczętowany, Bibidi poleciał na ziemię. Czekałem na tę okazję. Pokonałem go, ale zanim umarł, udało mi się teleportować Kokon Buu gdzieś indziej. Co? Zabiłeś tego czarnoksiężnika? Więc z kim będziemy się dzisiaj bić? Ostatnio usłyszeliśmy o czymś bardzo złym. Bibidi miał syna o imieniu Babidi. Kurwa, czuję się jakbym czytał Majin Buu Sagę. Wszedł w posiadanie tego kokona. Ale potrzebuje wielkiej ilości energii, żeby go uwolnić. Super Saiyanin był idealnym celem. Teraz rozumiem. Czyli musimy powstrzymać Majin Buu od bycia uwolnionym. Ale ten Babidi, czy on jest silny? Nie jest wojownikiem, ale mistrzem magii. Manipuluje złem w ciele ludzi, żeby ich kontrolować. To właśnie stało się z tymi 2 typkami, których spotkaliśmy na turnieju. W międzyczasie Kibito i Gohan dołączają do ekipy. Ale no i teraz Shin będzie musiał drugi raz to opowiadać. To Gohan, weź sobie 3 strony tam cofnij, przeczytaj to jeszcze raz, okej? Nie mam czasu, żeby opowiadać to drugi raz. A, Kibito mu to powiedział. Nie no, Kibito, Shakucen w takim razie za to, że przemyślałeś to wszystko. Okej, jesteśmy na miejscu. Tam Goku Black jeszcze powinien. Gdzie jest Goku Black? To Kibito może będzie Goku Blackiem. Niech będzie Kibito Goku Blackiem. Tam jest jakaś druga osoba. Czy to jest Babidi? Nie, to nie on.
Rozumiem, czyli Babidi ukrył swój statek pod ziemią. Dlatego nie mogliśmy go na początku odnaleźć. Musimy zrobić coś, zanim użyją energii Gohana. Musimy zniszczyć statek. Niestety nie możemy tego zrobić, ze względu na to, że Kokon Bu jest bardzo delikatny. Taka eksplozja na pewno by go uwolniła. Musimy poczekać, zanim podejmiemy jakiekolwiek akcje. Nie ma tam w ogóle, zobaczcie na to, że nie ma tam w ogóle Vegety. Więc okej, Goten może jest trochę w gorącej wodzie kąpany, ale myślę, że nie ma aż tak nieokiełznanego charakteru i też wtedy wielkich potrzeb walki, jak miał Vegeta, jak właśnie Vegeta. Więc myślę, że ta historia może się potoczyć o tyle inaczej, że nie będziemy tutaj mieli nikogo z naszej strony zmaginowanych, no bo Goten i Gohan mają czyste serca, jeśli uznajemy to, że w tej historii też mogą latać na Kinto i w ogóle. Więc nie ma tak naprawdę kogo tutaj przejąć. W tym myślę, że momencie będą się rzeczy ciekawe działy, bo tak jak do tej pory sytuacja jest taka sama, to tutaj rodzi się prawdziwy scenariusz, co by było gdyby. O! Co to jest? Co? Co? Nie, co jest 5? Bojack zamiast Dabury? Majin Bojack? Ja pierdzielę, skąd on go wziął? Totalnie się tego nie spodziewałem. No nie, ale to byłoby zajebiste na miniaturkę, ale nie chcę wam spoilerować tego szoku. Wow! Wow! Co tu się dzieje w ogóle? Czekajcie, power levele. No to tu mamy Kirano i Belzebuba, Dyson. Bonus, jakaś dwójka. Archik, Furos. Nie wiem, co to są za postacie. No i mamy tutaj wspierających. Ja pierniczę, ale plot twist. Ale jaja. Pamiętajmy, że Bojack został pokonany przez małego Gohana SSJ2, ale mamy tutaj Majin Bojacka. Skąd on go wziął? Ale zajebisty plot twist. Co jest 5? Jak to wygląda w ogóle? Wow! Jestem zadowolony. Na początku miałem wrażenie, że ta historia będzie się toczyć w 70% tak samo jak oryginalna historia. Teraz na samym końcu stwierdziłem, że ono nie może tak być, bo nie ma Vegety, więc nie ma Majin Vegety, więc dalsza część historii naprawdę potoczy się inaczej. Ale ten plot twist, mimo tego, że póki co w ogóle nie wytłumaczony, no mieliśmy w tej historii już postacie z różnych kinówek, chociażby w tej Sadze Zaświatów, ale tego się nie spodziewałem. Wielkie big up, jak to mówią, dla autora. Mam nadzieję, że wam się to podobało równie dobrze co mi. Jestem w takim razie niezwykle ciekaw tego, jak to się będzie toczyć dalej. No myślę, że ta historia w tym momencie naprawdę zaczęła się robić ciekawa. Jeśli jesteście ciekawi dalszej części, to oczywiście zachęcam do śledzenia autora. Linki do niego znajdziecie w opisie, a jeśli chodzi o mój film, zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić i dziękuję wszystkim tym widzom, którzy w komentarzach dają mi znać, że już wyszedł nowy rozdział Dragon Ball New Hope. No bo ja nie zawsze to śledzę, nie zawsze jestem w stanie to zobaczyć, czasem mi to umknie, więc dziękuję, że zwracacie na to uwagę w komentarzach. Dzięki wam się dowiedziałem, że akurat ta druga część tego rozdziału już wyszła. Jazda. Na razie, cześć. Dziana.